Cześć i czołgiem. Jesteśmy już na półmetku jesieni. Najwyższa pora na to, aby wybrać kurtkę na zimę. No i pojawia się tutaj problem, dlatego że kurtek na zimę, modeli tych kurtek jest cała masa. Jest cała masa rozwiązań, jeżeli chodzi o wypełnienie, jeżeli chodzi o ochronę przed wiatrem, przed deszczem. Niektóre tej ochrony nie posiadają i czy rzeczywiście są wtedy gorsze, kiedy nie mają ochrony przed deszczem, nie mają membrany? O tym w dzisiejszym odcinku. Mam tutaj aż 4 kurtki ze sobą, za chwilę je Wam pokażę. I jest to takie moje jakby pierwsze spojrzenie na te kurtki, dlatego że one jeszcze mają metki na sobie, jeszcze ich nie testowałem, dlatego nie traktujcie tego materiału jako recenzję. Będzie to tylko przegląd kurtek zimowych dostępnych w sklepie Millworld. Oczywiście ja będę się starał przetestować wszystkie, natomiast na jednej konkretnej będę chciał się skupić tak w 100%, czyli najczęściej jej używać, po to, żeby już na następny sezon przedstawić Wam recenzję taką po roku użytkowania tej kurtki, powiedzieć o jej plusach, minusach. Także w komentarzach będę Wam wdzięczny za to, jeżeli zdecydujecie, którą z tych dzisiaj prezentowanych kurtek mam testować tak na 100%. No ale zanim przejdziemy do kurtek, powiedzmy sobie o tym, jak wybrać taką kurtkę. No są dwa główne rodzaje takich kurtek zimowych z wypełnieniem puchowym lub też z wypełnieniem syntetycznym. To są dwa rodzaje główne, bo jest też trzeci rodzaj kurtek zimowych. Są to kurtki takie klasyczne, być może z membraną, być może po prostu wiatroszczelne, ale zamiast wypełnienia takiego, czy to puchowego, czy to syntetycznego, mają podszewkę polarową. Tak więc to jest taki trzeci rodzaj kurtek, które nie są już na tak duże mrozy jak te dwa poprzednie, natomiast też zalicza się to do kurtek zimowych. No więc co wybrać? Tak naprawdę jeżeli decydujemy się na kurtkę do działań bushcraftowych czy też survivalowych, to niekoniecznie najdroższe rozwiązania będą najlepsze. To znaczy, po pierwsze, nie powinniśmy się interesować kurtkami puchowymi. One owszem są dobre, są najlepsze, jeżeli chodzi o komfort termiczny. Natomiast, trzeba to sobie jasno powiedzieć, są beznadziejne, jeżeli chodzi o wilgoć. No a z wilgocią w działaniach survivalowych czy też bushcraftowych będziemy się spotykać, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę taką naszą polską zimę, która no czasami są te silne mrozy, ale najczęściej ta temperatura oscyluje sobie wokół zera. Często jest wilgotno, śnieg jest mokry, w takich warunkach działamy, w takich warunkach budujemy obóz. Nie możemy narazić naszej odzieży na to, żeby przemokła. Kurtka z wypełnieniem puchowym, kiedy przemoknie, ona traci całkowicie swoje właściwości izolacyjne, to po pierwsze. Po drugie, kurtkę z wypełnieniem puchowym musimy suszyć w odpowiedni sposób. Jeżeli zaniedbamy to suszenie, no to niestety będzie ona się nadawała do wyrzucenia. Kurtka zimowa marki Branded Windbreaker to jest Wasz wybór z komentarzy. Pytałem Was, co testować w kolejnych odcinkach. Pojawiła się kilkukrotnie ta właśnie kurtka. No i teraz muszę Wam powiedzieć szczerze, że mimo, że jest ona oznaczona jako kurtka zimowa, to raczej jest to kurtka na jesień albo taką po prostu lżejszą zimę. Przede wszystkim dlatego, że nie jest to kurtka z wypełnieniem czy to puchowym, czy to syntetycznym. Jest to kurtka z podszewką taką oto polarową. Czyli tutaj ocieplenie daje nam cieniutka warstwa polaru. Ona jest na całej długości i szerokości kurtki. No i teraz tak. Jak widzicie, metka. Jeszcze nie urwana. A to oznacza tylko jedno, że ta kurtka nie była przeze mnie testowana. Jak też nie były testowane pozostałe kurtki, które dzisiaj prezentuję. To nie jest recenzja. Dzisiaj tylko przyglądamy się tym kurtkom, jak wyglądają. Najbardziej charakterystycznym elementem tej kurtki jest frontalna kieszeń. Obszerna. No i możemy w niej schować wszystko, co chcemy mieć akurat pod ręką. Dodatkowym rozwiązaniem, które trochę mnie dziwi tak naprawdę, jest rozpinanie tutaj z boku. I nie wiem, dlaczego to jest aż tak bardzo rozpinane. Być może ktoś mnie oświeci w komentarzach. Aż na taką długość. No jeżeli mamy zamek tutaj, a to jest zamek bez żadnej listwy termicznej, no to po prostu tracimy ciepło tędy przez ten zamek. Także rozwiązanie moim zdaniem nietrafione. Wystarczyłoby rozpięcie tutaj na połowę tej długości w zupełności po to, żeby dobrać się do oporządzenia, na przykład do noża przy pasie. Dwie takie standardowe kieszenie, naprawdę niczym szczególnym ta kurtka się nie wyróżnia. Kaptur niezbyt głęboki, to się akurat chwali, bo nie tonie nam głowa w nim. No i rzeczywiście bez jakichś tutaj regulacji specjalnych on podąża za naszą głową
Głowa nie obraca się wewnątrz kaptura, czyli mamy cały czas pełne pole widzenia. Fajna kurtka, ale raczej na jesień, późną jesień. Jeżeli na zimę, no to myślę, że tylko przy okazji temperatur, które są lekko powyżej zera. Natomiast na minusowe temperatury już raczej nadadzą się kurtki poważniejsze, typowo zimowe i teraz się nimi właśnie zajmiemy. Kolejna kurtka zimowa z oferty sklepu Millworld to kurtka marki Milltek. Czym się charakteryzuje? Jest ona inna. Właściwie wszystkie kurtki, które dzisiaj testujemy, różnią się od siebie. Ta charakteryzuje się tym, że po pierwsze jest uszyta w splocie ripstop, który zapewnia nam odporność na rozdarcia. Po drugie, ta kurtka ma membranę. Jak dobrą membranę? Czy sprawdza się ona w warunkach opadu deszczu? Nie mam pojęcia, bo nie testowałem jeszcze tej kurtki, natomiast ta membrana tutaj jest. I teraz, w zależności od tego, czy jest to dobra membrana, może ona chronić przed deszczem, a może po prostu być słabą membraną, która tylko ograniczy nam oddychalność, natomiast kurtka i tak przesiąknie. Także muszę jeszcze tę kurtkę przetestować pod tym kątem. W każdym razie prezentuje się ona nie najgorzej, a przede wszystkim ma jeden fajny bajer, bo jest kurtką dwustronną. Także jeżeli chcemy kurtkę do lasu, jeżeli chcemy się kamuflować w terenie, to zmieniamy stronę tej kurtki i już mamy kurtkę w kamuflażu. Możemy kamuflować się bez przeszkód w lesie, no a później, kiedy z lasu wychodzimy i nawet ubrudzimy trochę tę kurtkę, no to z powrotem zmieniamy stronę kurtki, mamy czystą kurtkę w stonowanych kolorach, także myślę, że fajne rozwiązanie. No przede wszystkim ta kurtka charakteryzuje się tym, że ma membranę chroniącą przed deszczem, ma też tutaj splot ripstop, który chroni ją przed rozdarciami. Po dwóch stronach jest identyczna, pomijając oczywiście kolorystykę. Mamy tutaj dwie kieszenie, takie standardowe i to w zasadzie wszystko. Mamy też tutaj miejsce na kciuk w rękawie, jeżeli nie chcemy, żeby gdzieś tam te rękawy tutaj uciekały. To jest bardzo fajne rozwiązanie i tak powinno być w każdej kurtce zimowej, że na zamku powinien być jeszcze tutaj taki panel, właściwie listwa termiczna, która chroni zamek, no bo sam taki goły zamek, on przepuszcza na pewno temperaturę, przepuszcza powietrze. Nie będę Wam mówił o tym, czy ta membrana to jest plus czy minus. To trzeba sprawdzić w terenie. Natomiast teraz przejdziemy do dwóch ostatnich kurtek z wyższej, tym razem półki cenowej. Są to kurtki marki Helikon, typowo zimowe, bez membrany, za to z wypełnieniem, które ponoć kiedy zmoknie, utrzymuje swoje właściwości izolacyjne. Sprawdźmy te kurtki. Test kaptura. Rozglądam się, głowa kręci się wewnątrz kaptura. Chcielibyśmy, żeby ten kaptur podążał z nami i od tego jest właśnie regulacja. Regulacja tutaj głębokości kaptura. Ściągamy sobie to, dzięki czemu głębokość kaptura staje się mniejsza. Możemy sobie pomóc jeszcze tutaj tymi ściągaczami. Nie wiem, czy nie przesadziłem. No i teraz bez problemu mogę się rozglądać. Kaptur podąża razem z moją głową. No potem możemy poznać dobrze uszyty kaptur z dobrą regulacją w kurtce. Tu jest fajne rozwiązanie. Popatrzcie, co jest wewnątrz kieszeni. Taki lekki polarek. No i dlaczego coś takiego? No właśnie, jeżeli bawimy się w survivale, bushcrafty i tak dalej, a nawet jeżeli wybieramy tę kurtkę tylko do wędrówek po górskim szlaku, no to często jest tak, że albo zapomnieliśmy rękawiczek, albo przemoczyliśmy rękawiczki, albo te rękawiczki spoczywają gdzieś w plecaku, a nam ręce zaczynają marznąć. Wtedy umieszczamy zazwyczaj ręce w kieszeniach odruchowo, żeby je ogrzać. No a skoro mamy tutaj polar, to rzeczywiście jesteśmy w stanie ogrzać sobie ręce za pomocą kieszeni. Bardzo fajne rozwiązanie. Na tę chwilę nie widzę żadnych minusów w tej kurtce. Możemy ją przetestować pobieżnie, możemy ją też przetestować w 100%. Dajcie znać w komentarzach, którą kurtkę testujemy. No ale została jeszcze jedna kurtka, najdroższa, również marki Helikon. Zobaczmy, co ma tam ta kurtka, czego nie ma ta. Kolejna droższa kurtka od Helikona to Helikon Husky. No i teraz pytanie, czym ona się różni? Bo ja zbyt wiele różnic tutaj nie widzę od poprzedniej kurtki Helikon Level 7. Prawie to samo. Splot ripstop, wypełnienie, syntetyczne oczywiście. Tutaj mamy kieszenie, które również są podszyte polarem.
ocieplające nasze dłonie. Dodatkowe 2 kieszonki są tutaj. Z całym zestawem tutaj, o, na legitymację, czyli taka kurtka dla służb, można powiedzieć. Ten zameczek taki nie do końca mnie przekonuje. Nie lubię tych malutkich takich zameczków, bo one często, o właśnie, lubią się haczyć. Są mało poręczne. Szczególnie jeżeli byśmy chcieli w rękawicach taki malutki zameczek złapać. Dostęp do oporządzenia z boku. Kurtka Helikon Husky jest bardzo podobna do kurtki Helikon Level 7. Główne różnice, no to właśnie tutaj ten dostęp boczny, który już pokazywaliśmy. Kieszeń z tyłu. Co jeszcze? Kaptur chyba jest taki sam. To jest dwukierunkowy zamek. Regulacja tutaj głębokości kaptura. Również regulacja tutaj. To są bardzo podobne kurtki, naprawdę. Tak więc uważam, że jeżeli nie jesteśmy służbistami, którzy potrzebują tutaj kieszonki osobnej na legitymację, nie potrzebujemy dostępu tutaj do oporządzenia przy pasie, no to myślę, że możemy spokojnie zainwestować w poprzednią kurtkę od Helikona, czyli Helikon Level 7, a tą sobie darować. Mój wybór, jeżeli chodzi o te wszystkie prezentowane kurtki w tym odcinku, tak na pierwszy rzut oka, bo jeszcze żadnej nie testowałem, byłaby to kurtka Helikon Level 7. Natomiast nie będziemy tutaj bazować na moim wyborze, tylko na waszym wyborze. Dajcie znać w komentarzach, którą z tych kurtek mam w zimie testować tak na 100%, której mam poświęcić najwięcej uwagi. A tymczasem na razie czołgiem i do kolejnego odcinka.